Cześć! Dziś pokażemy, jak prawidłowo sprawdzić, czy stare nadają się jeszcze do jazdy i jak zawsze, ile newtonometrów do której śruby przyłożyć. Co tu dużo gadać. Dziś wymienimy tarczę przedniego hamulca. Zapraszam na warsztat. Nasz motocykl ma prawie 160 000 kilometrów przebiegu i nigdy nie miał wymienianych przednich tarcz hamulcowych. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak dużemu zużyciu uległy tarcze po takim przebiegu. To, co łatwo zauważycie w waszych motocyklach, to powiększające się progi na wewnętrznym i zewnętrznym obwodzie tarczy. Pomiar grubości powinniśmy wykonać w tym miejscu. A najlepszy do tego będzie mikrometr. Trzy 72. Minimalna grubość tarczy to 4,5 mm. Powtarzamy pomiar, przesuwając się po promieniu tarczy. 3,63. Można próbować zmierzyć grubość tarczy suwmiarką i wiemy, że część z Was tak robi. Jeśli suwmiarka posiada wcięcie w tym miejscu, jest szansa, że nie oprze się na zewnętrznym progu tarczy. Musimy zmieścić ramiona suwmiarki w miejscu współpracy klocków i tarczy. Pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi progami, jakie wytworzyły współpracujące z tarczami klocki. Taki pomiar będzie jednak bardzo niedokładny, a jego wyniki możemy potraktować jedynie orientacyjnie. A dlaczego tak jest, pokażemy trochę później. Do wymiany tarcz niezbędny jest demontaż koła, klocków i zacisków hamulcowych. Wymieniając tarczę, jesteśmy zobligowani do wymiany klocków hamulcowych. To jest reguła, której nie możemy pominąć. Jeśli zamontujemy stare klocki, już na wstępie zdeformujemy tarcze hamulcowe i osłabimy siłę hamowania. Tarcze i klocki hamulcowe muszą zawsze stanowić nierozłączny komplet przy takiej wymianie.
Kiedy mamy już koło na stole, możemy się przyjrzeć raz jeszcze tarczom. Już na pierwszy rzut oka, nawet bez poprzednich pomiarów, widać, że wymiana tarcz została dawno przegapiona. Śruby mocujące tarcze do piasty koła są przykręcane przy użyciu kleju średnio demontowalnego, więc możemy je odkręcić na zimno przy użyciu standardowych narzędzi. W tym modelu motocykla pod tarczami nie znajdziemy płaskich podkładek. Tarcza współpracuje bezpośrednio z przęgami piasty. Teraz w krótką chwilę postaramy się pokazać, dlaczego standardowa suwmiarka nie jest dobrym narzędziem do badania grubości tarczy. Dlaczego lepiej jest zrobić to mikrometrem lub innym dedykowanym do tego narzędziem. Tarcza prawie nigdy nie ulega zużyciu równomiernie. Pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym progiem ciężko pracująca tarcza może mieć również różną grubość. Po tak dużym przebiegu i równie dużym zużyciu będziemy mogli te zmiany łatwo zaobserwować w przekroju. Za pomocą mikrometru możemy łatwo zauważyć, pomimo że mierzymy tylko część pracującą tarczy, duże różnice wymiaru na promieniu tarczy. Tutaj wyraźnie widać większe zużycie tarczy bliżej piasty koła. Standardowa suwmiarka nie ma możliwości przeniesienia tego wymiaru. Dlatego właśnie takie badanie najlepiej jest zrobić mikrometrem. Wracamy do naszego koła. Przylgi, do których zamocujemy tarczę, należy dokładnie oczyścić ze starego kleju i zanieczyszczeń, sprawdzić i oczyścić gwinty. Chwilę czasu poświęcimy na elementy mocujące tarczę.
Przed badaniem tulei, podkładek falistych i śrub najpierw dokładnie je czyścimy. Istotnym elementem każdego zestawu jest tuleja. Należy dobrze się przyjrzeć, czy na obwodzie współpracującej części z tarczą nie znajdziemy oznak nadmiernego zużycia. Podkładki faliste mogą utracić swoją sprężystość lub popękać. Śruby, jeśli mają sprawny gwint i niewyrobione gniazdo na klucz, najczęściej będziemy mogli użyć ponownie. Pojedynczy zestaw mocujący składa się z tulei, śruby i podkładki falistej. A działa to tak. Tuleja jest dłuższa niż grubość tarczy i będzie wystawać z drugiej strony. Skasowanie tego wystającego kawałka tulei to zadanie dla podkładki falistej. W ten sposób możemy zbadać, czy podkładka ma wystarczające wygięcie. Tuleja powinna schować się w otworze tarczy na tyle głęboko, aby było jeszcze miejsce na dobre dociśnięcie podkładki. Jeśli nasze tuleje albo podkładki są zbyt mocno zużyte, z pomocą przychodzą niezależni producenci. My mamy tutaj zestaw naprawczy firmy TRW. Podkładki faliste są wykonane z grubszej blachy. Poza tym trzymają ten sam wymiar. Tuleje są niemal identyczne. Oryginalne są może ładniejsze, bo posiadają delikatne podcięcia na śruby. Przykładając nowy zestaw do otworu tarczy, już widać, że za sprawą nowej podkładki falistej tarcza będzie nieco bardziej dociśnięta do piasty. Nasze nowe tarcze TRW zostały wyprodukowane w Holandii. Zdecydowaliśmy się na nie z powodów praktycznych. Nasz dostawca po prostu daje gwarancję oryginalności produktu i legalności źródła. Drugim czynnikiem odstępstwa od produktu Brembo, w który producent motocykli BMW wyposażał swoje motocykle fabrycznie, jest jak zwykle chęć przetestowania czegoś nowego. A tak wygląda oryginalny produkt TRW. Oryginalne tarcze BMW, jak i inne o takim wzorze otworów,
powinny być zamontowane w odpowiedniej orientacji do kierunków obrotu koła. Tarcze TRW z takim wzorem otworów nie stawiają takich wymagań przed nami. Mocujemy je po prostu napisami na zewnątrz. Wszystkie śruby trzeba przykręcać na średnio demontowalny klej. Serwisówka zaleca Loctite 243. Zgodnie ze sztuką klej nakładamy na obwodzie gwintu powyżej pierwszego zwoju. Najpierw lekko dokręcamy śruby, dopasowując tuleje w otworach tarczy. Robimy to zawsze na przemian po przekątnej. Klucz dynamometryczny ustawiamy na 24 Nm. Podczas dokręcania oczywiście pamiętamy o kolejności. Zawsze po przekątnej. Teraz przygotowujemy nasze zaciski hamulcowe do montażu nowych klocków. Kiedy demontujemy te elementy, zawsze warto wykorzystać taką okazję do czyszczenia układu. Nie jest to konieczność, ale my przed wciśnięciem tłoczków w zaciski posmarowaliśmy je smarem do tłoczków hamulcowych współpracujących z płynem DOT 4. Jeśli mamy wystarczająco siły, możemy spróbować wcisnąć tłoczki palcami bez użycia odpowiednich narzędzi. W sprawnym zacisku nie powinno to być trudne. Wykonując tą czynność, powinniśmy mieć odpowiednią ilość miejsca w zbiorniku na cofający się płyn hamulcowy. O ustalaniu prawidłowego poziomu mówiliśmy już w innym filmie.
Przed zamontowaniem klocków hamulcowych nie możemy zapomnieć o dokładnym oczyszczeniu i odtłuszczeniu tarcz. Choć nasze tarcze nie miały raczej na sobie środka konserwującego, są przecież wykonane ze stali nierdzewnej. Zanim zamontujemy klocki, chcemy przetestować jeszcze podkład samoprzylepny, mający zapobiegać piszczeniu hamulców. Nasze piszczały trochę, zwłaszcza po jeździe w głębokim piasku. Ich zastosowanie nie wydaje się trudne. Wystarczy je przykleić na odtłuszczone klocki i odpowiednio dociąć poniżej krawędzi, tak aby nie były odrywane przez elementy zacisków. Pozostało nam już tylko zamontować klocki na swoim miejscu. A jeśli dobrze cofnęliśmy tłoki i oczyściliśmy zaciski, taki montaż to sama przyjemność. Na koniec należy jeszcze tylko wykonać kilka pompowań klamką hamulca, tak aby docisnąć klocki do tarcz i mamy gotowy układ do jazdy. Pamiętajcie, aby nie zaniedbywać tego elementu układu hamulcowego, który stanowi o waszym bezpieczeństwie. To, że motocykl jeszcze hamuje, nie oznacza, że nie zrobi tego kiedyś o 1 metr za późno. Jeśli podoba się Wam nasza dotychczasowa praca i chcecie, abyśmy się dalej rozwijali, będzie nam bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, zostawicie łapkę i komentarz. Cześć!